Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem jestem w Passo Tonale, a dokładnie teraz jestem na lodowcu Presena, w jednym z najwyżej położonych miejsc, gdzie można przyjechać na nartach. To ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Za mną lodowiec Presena, w dole widać Passo Tonale i trasy, a po lewej stronie kolejna część tego ośrodka narciarskiego, czyli Ponte di Legno. Tutaj na lodowcu byłem za czasów, kiedy tutaj wyjeżdżało się jeszcze orczykiem. Tam na dole była stara dwójka. Wiele rzeczy się zmieniło. Tak dawno to było. A coś mi się zarymowało. W takim razie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak aktualnie wygląda Passo Tonale, jak aktualnie wyglądają te tereny narciarskie, zapraszam na tego vloga. Oglądamy! Dzisiaj przyjechałem samochodem z Pejo, z Doliny Pejo w Dolinie Val di Sole, czy z Doliny Pejo w regionie Val di Sole właściwie, na parking na Passo Tonale. Przełęcz jest troszeczkę wyżej, ja jestem na parkingu przy gondoli na lodowiec Presena. Parking jest bezpłatny, jak to w tym okresie takim poświątecznym jest kompletnie pusto. Mój plan jest taki, aby teraz zjechać w kierunku Ponte di Legno, czyli w kierunku Lombardii. Właściwie mówiąc tak już poprawnie, to jestem w Lombardii, dlatego że dolna stacja tej gondoli na lodowiec jest w Lombardii, natomiast górna stacja jest już w Trentino. Jak się śmieją tutaj lokalesi, tam się jedzie do Trentino, gdzie jest słońce, gdzie świeci słońce zawsze. Dlatego że tutaj po tej stronie słońce jest dopiero tak naprawdę w marcu. A za mną to, co widzicie, to czarna trasa, jedna ze słynniejszych, Paradiso nazywa się, jedna ze słynniejszych tutaj w regionie, w Trentino. No, stąd co widzę, porządna lufa. Dzisiaj ją Wam na tym vlogu też oczywiście pokażę. Spadam do kasy, zobaczę jak tutaj teraz jest, bo jak... bo może nie oglądaliście poprzednich moich vlogów, czy z Madonny di Campiglio, czy z Pejo, to mam karnet narciarski Super Skirame, czyli obejmujący właśnie Passo Tonale, Ponte di Legno, całą Dolinę Val di Sole, czyli Pejo i Folgaride Marileve, ale także Madonnę di Campiglio i Pinzolo, czyli kupując taki karnet możecie jeździć po tych wszystkich ośrodkach narciarskich. Kilka informacji o tym, gdzie jestem i gdzie będę jeździł. Aktualnie jestem tutaj na przełęczy Tonale, w tym miejscu koło parkingu. Mam do dzisiaj do dyspozycji i do przejechania te wszystkie trasy tutaj na przełęczy. Lodowiec Presena i lodowiec Presena, który ma kilka nowości, o których Wam powiem. Dla mnie to też będą nowości, bo jak ja byłem, to tu już były stare urządzenia. Tej gondoli jeszcze nie było. Następnie udam się tutaj do Ponte di Legno i ten ośrodek też jest dla mnie ciekawy, bo będę tutaj pierwszy raz. Jeszcze nigdy tutaj mnie nie było. Także sporo kilometrów do przejechania, sporo miejsc do odwiedzenia. Ja sobie założyłem 2 dni na eksplorację tego terenu narciarskiego. Trudne słowo, czytałem gdzieś w książce. W każdym bądź razie dzisiaj jeżdżę, jutro jeżdżę, pogoda będzie taka sama, więc dla Was będzie to tak naprawdę bez różnicy, a ja chcę po prostu nakręcić jak najwięcej, jak najbardziej, odkryć ten region, bo można powiedzieć, że jest to wszystko dla mnie nowe, bo byłem tu ostatnio, no mówię Wam, tej gondoli jeszcze nie było na lodowiec. Wielu rzeczy tutaj nie było wtedy. Będę jeździł dzisiaj od wysokości, popatrzmy, temu jest 1155 metrów nad poziomem morza, Ponte di Legno 1256, sama przełęcz to prawie 1900 metrów, akurat jestem teraz na 1845 metrów i najwyżej mogę wyjechać na lodowiec Presena na 3069 metrów. Widzimy się zaraz na stoku. Rzeźko jest, powiem Wam. Ja dzisiaj jestem ubrany na cebulkę. Jak widzicie, mam lżejszą kurtkę, a to dlatego, że jak wyjdzie słońce, to się zrobi ciemno, ciepło. Nie wytnę tego. A dzisiaj zapowiadane jest, że w dolinach może być nawet
plus 13 stopni, więc dosyć ciepło, dlatego pozwoliłem sobie założyć na siebie 3 warstwy, a potem będę się rozbierał. Jako że mam, jak ja to mówię, waciak, czyli taką pochówkę, którą można zwinąć na wielkość pięści, więc ona nie zajmuje miejsca, a daje dużo ciepła. Teraz zacząłem od wyjazdu na północną stronę ośrodka na przełęczy Tonale. Jadę do góry, żeby zażyć troszeczkę słońca. Następnie zjadę tam w kierunku Ponte di Legno. Wrócę tutaj z powrotem, wyjadę na lodowiec, żeby popatrzeć stamtąd na okoliczne szczyty, popatrzeć na Dolomity, czyli na pasmo Brenta i tutaj na całe pasmo Andalo. Jedna taka ciekawa rzecz, bo to mnie interesowało i dopytałem się, że czy te góry mają coś wspólnego z pasmem Ortlera w południowym Tyrolu, jak to wygląda z punktu widzenia geograficznego i geologicznego, więc są to dokładnie te same góry. Jak wczoraj jeździłem, czy w poprzednim vlogu, na który Was serdecznie zapraszam, jeździłem w Pejo, to tak naprawdę gdybym przeszedł przez góry na drugą stronę, to znalazłbym się w Zoldzie. Zulden po niemiecku, ponieważ Zolda jest w południowym Tyrolu, a tam używa się jako pierwszego języka niemieckiego. Zobaczcie, za mną wychodzi słońce spod lodowca Presena. O, i od razu zrobiło się dużo przyjemniej. Jak jechałem tutaj, patrzyłem na termometr, to były minus 2 stopnie, więc niespecjalnie zimno. Natomiast teraz w słoneczku, moje lico skąpane w słońcu, super. Po tej stronie, jako że jest to strona północna, wystawiona przez cały dzień na słońce, oczywiście tego śniegu jest mniej, to zaraz zobaczycie. Natomiast po drugiej stronie jest totalna zima. Wyjechałem już na wysokość 2500 metrów tym krzesełkiem, które dosyć żwawo się porusza do góry. Za mną wspaniały widok na przełęcz Tonale, z tyłu pasmo 3000 i oczywiście lodowiec Presena. Tam w tamtym miejscu wyjeżdża pierwsza część gondoli, potem dwusekcyjną gondolą wyjeżdża się na ponad 3000 metrów. A teraz udaje się w dół. Tu jest, jak widzicie, wytyczona przepiękna trasa. Niech Was nie zraża ta mała ilość śniegu. Dowiedziałem się, że taka rzecz jest, że tak powiem, anomalią. O tej porze roku z reguły tu jest naprawdę bardzo dużo śniegu. Na tych wysokościach, w końcu jestem na 2500 metrów. Tu mamy górki po 2700 i zobaczcie, to wygląda jakby był koniec marca. Ale przy okazji opowiem Wam o tym, że te tereny, jak widzicie, dużo jest takich ścieżek, które teraz doskonale widać. Są genialne do uprawiania kolarstwa górskiego. Jeżeli przyjedziecie tutaj ze swoimi rumakami, które napędzacie przy pomocy własnych mięśni lub wspomagacie się elektrycznie, to tutaj możecie sobie urządzić prawdziwy rajd rowerowy. No, oczywiście można też tutaj chodzić po górach. Z drugiej strony jest słynna przełęcz, zapomniałem teraz nazwę, ale słynna ze względu na nie Tour de France, tylko Giro d'Italia, na najsłynniejszy włoski wyścig kolarski. No dobra, ale wracamy na narty, jadę w dół, pokażę Wam jak to wygląda, a tu oczywiście na górze schronisko, można się coś napić, zregenerować trochę siły i uderzyć na dół. Teraz prawdopodobnie mnie czeka bardzo, bardzo długi zjazd, bo jest taki plan, żeby zjechać tam do doliny w kierunku Ponte di Legno. Jak widzicie, warunki narciarskie są po prostu obłędne, mimo że tego śniegu nie jest za dużo, wręcz powiedziałbym, no poza trasami to jest bardzo mało, to na stokach panują idealne warunki narciarskie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby Wasze narty były dobrze naostrzone, bo jest tutaj śnieg wyprodukowany przez armatki w większości teraz, więc jest twardo, ale równo, nie ma żadnego lodu, ani jakichś rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Scola Italiana Sled Dog,
czyli szkoła psich zaprzęgów. No, miejsce dobre, bo tutaj śnieg leży wcześnie od jesieni do późnej wiosny. Pieski mieszkają, jak widzicie, w budach nieogrzewanych, broń Boże. Są do tego przyzwyczajone. Coś takiego widzieliście ostatnio, pokazywałem, jak byłem w Pirenejach, a przyjemność jazdy w psich zaprzęgach miałem kilka lat temu, czy wiele lat temu, będąc w Szwecji poza kołem polarnym, w takim miejscu, które się nazywa Kiruna. Wam to może być znane, szczególnie młodszej części mojej widowni, z takiego wydarzenia. W Kirunie w lodowym hotelu brał ślub wokalista Ich Troje. Z tego jest znane to miejsce. Nie, ale tam jest faktycznie bardzo fajny lodowy hotel. Wszystko w lodzie, także serdecznie polecam. Ale wracamy tutaj do Włoch, wracamy do Trentino. Tutaj też mamy takie psie zaprzęgi. Zaraz się dowiem, czy jest taka możliwość, żeby na przykład tutaj skorzystać. Nie mówię, że ja teraz, ale w ogóle jak przyjedziecie, żeby skorzystać, wynająć takie psie zaprzęgi gdzieś tutaj po dolinie. Patrzcie, tam ktoś jedzie, tam daleko ktoś jedzie. Psie zaprzęgi wracają. Stacja pośrednia kolejki, która wyjeżdża z Ponte di Legno na Passo Tonale. Jak widzicie, trasa zjazdowa tutaj to taka typowa niebieska trasa, dość szeroka, równiutka, więc idealna dla osób, które nie lubią ostrych stoków. Genialnie można tutaj z dziećmi przyjechać, całymi rodzinami. Później będzie cały czas w słoneczku zjazd, więc polecam tym osobom. Natomiast cały zjazd z lodowca na sam dół, wiecie ile liczy kilometrów? 12 kilometrów jazdy. Oczywiście to nie jest trasa, ten zjazd nie jest dla każdego i to nie chodzi o to, że część osób po prostu nie wytrzyma takiej długości, takiego długiego przejazdu. Natomiast część zjazdu z lodowca, czy cały zjazd z lodowca to czarna, taka dobra lupa Paradiso. Tu widzieliście do tej stacji pośredniej było dosyć płasko, natomiast tutaj już zaczyna się czerwona trasa, jest szeroko, nie jest zbyt stromo, ale już czuć ten spadek terenu i tu widzę, że robi się coraz lepiej. Jestem już po stronie Ponte di Legno. Ponte di Legno zostało w dolinie po prawej stronie, zaraz tam zjadę, a przede mną odkrywane przeze mnie pierwszy raz, bo nigdy tu nie byłem, trasy w tym regionie. Trasy, które dedykowane są raczej osobom, które dobrze jeżdżą na nartach i bardzo dobrze. Zjechałem do Ponte di Legno czerwoną trasą, za mną gondola, która łączy Ponte di Legno z Passo Tonale, a z mojej prawej strony miejscowość Ponte di Legno. Powiem wam taką ciekawostkę, jest taki plan, ponieważ za tą górą jest Santa Catarina i Bormio. I jest taki plan, aby w przyszłości, trochę dłuższej przyszłości, jakieś tam 10-15 lat, połączyć tutaj te regiony razem w jeden wielki ośrodek narciarski. Może wyjdzie, wtedy by było faktycznie sporo tras do jeżdżenia. Taka jeszcze krótka informacja, ciekawostka, to krzesło, którym jechałem, dokładnie nie to, ale które tu było poprzednio w tym miejscu, to było pierwsze krzesło, jakie w ogóle wybudowano w Ponte di Legno i pierwsza trasa zjazdowa, która przy nim jest wytyczona. Taka ciekawostka dla tych, co lubią takie rzeczy. A ja jadę już trochę wyżej, nowszym krzesłem Leitnera. Jak widzicie, specjalnie tłumów na stoku nie ma, ale to jest zaleta Ponte di Legno. Tym bardziej, że jest to ośrodek narciarski raczej dedykowany dla osób, które dobrze jeżdżą, a nawet bardzo dobrze jeżdżą na nartach. Trasy tu są naprawdę słuszne. Akurat czarna trasa jest zamknięta.
Dwie następne czerwone i to też takie solidne lufy służą swoim śniegiem. No, szacun, jeżeli chodzi o nastromienie tras, o przygotowanie, to faktycznie wygląda to imponująco. No, witamy w Ponte di Legno. O, tu widzę, że nawet jakiś stok oświetlony jest. Z jednej strony mamy krzesełko, z drugiej strony jest gondola i uderzam do tej gondoli. A, bo to jest gondola, która z powrotem dowiezie mnie na przełęcz Tonale. Gondolą przejechałem już na Passo Tonale. Teraz już praktycznie cała ta część z ekspozycją południową jest skąpana w słońcu, więc jazda jest na pewno bardzo miła, bardzo przyjemna. Jest tu dużo cieplej, mimo że teoretycznie jest dużo wyżej. Znaczy praktycznie dużo wyżej. Teraz jadę na drugą stronę, znowu do cienia, wsiadam do gondoli i zasuwam na lodowiec, gdzie będzie bardzo dużo słońca. Ale jest cudownie. Życzę wam takiej pogody, jak będziecie tutaj czy w innych ośrodkach narciarskich. Trzeba zdjąć nartki, co by nie uszkodzić ślizgów i krawędzi w przejściu przez drogę. I wsiadam zaraz do czerwonych gondoli, które dotychczas znałem ze zdjęć. Wszedłem na chwilę do baru tutaj znajdującego się obok górnej stacji kolejki na 3000 metrów, ale tu są widoki. Zobaczcie. Zaraz wyjdę na zewnątrz, ale wcześniej sprawdzę, czy mają tutaj na przykład sok jabłkowy podgrzewany. Nie wiem, czy będzie, na pewno. Zobaczcie, co tutaj można nabyć. Ferrari 2009. Dużo zabawy by było przy tym. Przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że te tereny, te lodowce odwiedził nasz papież. Był tutaj i z 2 przewodnikami górskimi chodził tutaj na nartach. Co ciekawe, będąc w Madonnie di Campiglio, jeżeli pamiętacie ten odcinek, serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. Miałem przyjemność chodzić na rakietach śnieżnych z jednym właśnie z przewodników, który tutaj oprowadzał naszego papieża po tych lodowcach, po tych górach. Takie miejsce bardzo wyjątkowe dla nas Polaków. Kiedy ostatni raz tutaj byłem na lodowcu Presena, w tym miejscu była górna stacja Orczyka. Zamiast pierwszej sekcji tej gondoli było takie 2-osobowe, stare, wolne krzesełko. Zamiast gondoli, którą tutaj wyjechałem dokładnie z przełęczy Tonale, była taka duża kabina, taka kolej wielkości naszej kolei na Kasprowy. Dzisiaj, po kilkunastu latach, zobaczcie, jaka nowoczesna infrastruktura. Nowoczesna gondola wywozi nas z przełęczy Tonale tutaj do stóp lodowca Presena. Następnie tą nowoczesną gondolą, kolejną nowoczesną gondolą, która powstała w sezonie 15-16, wyjeżdżamy na sam szczyt. I tu mamy cudowną panoramę na okoliczne góry. Tam daleko widać pasmo Oltlera, a tu wszędzie mamy góry Andalo, pasmo Andalo. Jeżeli pójdziemy na drugą stronę, można się dopatrzyć też oczywiście Dolomitów, Dolomiti di Brenta, Madonny di Campiglio, a dalej gdzieś za horyzontem następne pasma Dolomitów. Lodowiec Presena to jeden z 2 lodowców, które są w Trentino. Drugim jest oczywiście słynna Marmolada położona nieopodal Selarondy, słynnej Selarondy, na pewno wielu was zna. Natomiast lodowiec Presena pewnie mniej osób odwiedza. Natomiast będąc tutaj w Val di Sole,
polecam wam tutaj przyjazd, bo widoki są faktycznie spektakularne. To jest świat trzytysięczników, świat wiecznych śniegów, świat lodowców. Jak popatrzymy do tyłu, mamy tam przepiękne lodowce, przepiękne tereny do wędrowania w lecie i przepiękne tereny także na skitury. To co, mierzymy się z tą czarną trasą na lodowcu Presena?